Gdy ustawiliśmy TCL-a C8L obok monitora referencyjnego kosztującego 170 tysięcy złotych, zobaczyliśmy obraz niezwykle efektowny, bardzo jasny i kontrastowy. Momentami nawet bardziej widowiskowy niż studyjny wzorzec. Ten telewizor potrafi nadać spokojniejszym scenom więcej dynamiki. Wielu widzom takie podejście może się spodobać, choć dla miłośników maksymalnej wierności pozostaje to istotne rozróżnienie. Od lat telewizory TCL kojarzą się przede wszystkim z bardzo dobrym stosunkiem ceny do możliwości. Imponują jasnością czy też liczbą stref wygaszania, natomiast pod względem cyfrowej obróbki obrazu czy działania systemu nie zawsze dorównywały najlepszym konkurentom. Dzisiaj producent coraz odważniej wchodzi jednak do segmentu premium i chce rywalizować z nimi czymś więcej niż tylko specyfikacją. Ważnym krokiem w tym kierunku był ubiegłoroczny C8K. Oferował dopracowane wzornictwo, system audio Bang & Olufsen i bardzo mocne możliwości techniczne. Nowy TCL C8L z zewnątrz wygląda niemal identycznie, ale pod obudową otrzymał kilka istotnych zmian, które mają poprawić nie tylko jego parametry, lecz także codzienne wrażenia z oglądania. W naszym laboratorium zmierzyliśmy około 4500 nitów jasności. Naliczyliśmy ponad 2000 stref lokalnego wygaszania, a paleta barw wypadła lepiej niż w wielu telewizorach RGB Mini LED. Już same wyniki pomiarów stawiają więc C8L w gronie najmocniejszych telewizorów LCD dostępnych na rynku. Najciekawsza zmiana względem poprzednika nie sprowadza się jednak wyłącznie do tych parametrów. Największy postęp znajdziemy w obszarze, w którym telewizory TCL miały wcześniej najwięcej do nadrobienia. Sprawdźmy więc, czy C8L naprawdę zasłużył na znacznie wyższą ocenę i srebrną statuetkę Wybierz TV. Jeśli chodzi o wygląd, C8L jest bardzo dobrze wykonanym telewizorem i trudno mieć do jego konstrukcji jakieś uwagi. Chociaż będąc całkowicie szczerym, jest to właściwie kopia ubiegłorocznego C8K. Ta sama podstawa, podobne detale, logotypy i praktycznie identyczne wzornictwo. Przy czym centralna podstawa występuje w rozmiarach od 55 do 85 cali, natomiast wersja 98-calowa stoi już na dwóch szeroko rozstawionych nóżkach. I żeby było jasne, absolutnie nie uważam tego za wadę. W zeszłym roku TCL zaliczył chyba największy glow-up w historii swoich telewizorów premium, więc dobrze, że tym razem producent nie próbował na siłę niczego udziwniać. Nadal mamy dość smukłą konstrukcję i bardzo wąskie ramki, które TCL nazywa Zero Border. Nie chodzi tutaj wyłącznie o wąską ramkę obudowy, ale również o minimalizację charakterystycznego czarnego marginesu pomiędzy aktywnym obrazem a krawędzią panelu. Dzięki temu ekran rzeczywiście niemal dochodzi do samej krawędzi. Płaska tylna obudowa pozwala też zawiesić telewizor stosunkowo blisko ściany. Całość sprawia wrażenie znacznie droższej niż sugerowałaby cena telewizora. Po pierwszym uruchomieniu, jak w większości obecnych modeli TCL dostępnych w Polsce, wita nas Google TV i od razu czuć, że działa lepiej niż w ubiegłorocznym C8K. System jest szybszy, sprawniej reaguje i korzysta się z niego po prostu przyjemniej. To m.in. zasługa nowego procesora Pentonic 800 i ważna zmiana, bo właśnie na płynność działania użytkownicy telewizorów TCL narzekali chyba najczęściej. O samym Google TV nie ma co zbyt długo opowiadać. Znajdziemy tutaj wszystkie najważniejsze aplikacje, z których korzystamy w Polsce i całą masę mniej popularnych pozycji. Biblioteka jest największą na rynku i pod tym względem trudno znaleźć bardziej uniwersalny system. Mamy też rozmaite opcje łączności: Google Cast, AirPlay 2 oraz nowego asystenta Google Gemini, który pozwala m.in. sterować telewizorem, wyszukiwać informacje i obsługiwać kompatybilne urządzenia w inteligentnym domu. To ostatnie działa nad wyraz dobrze, bo asystent rozumie złożone polecenia jak na duży model sztucznej inteligencji przystało. Całością sterujemy za pomocą takiego pilota. Dobrze leży w dłoni i ma podświetlane przyciski. Świetnym rozwiązaniem jest przycisk do kontroli jasności matrycy bezpośrednio na brzegu pilota. Bardzo podobny kontroler znajdziemy zresztą w znacznie droższym modelu, którego test jest już dostępny na naszym kanale. Jedyny obszar, do którego muszę się przyczepić, to podejście do tradycyjnej telewizji. C8L nie ma nagrywania na USB ani funkcji PIP, a pilot, jak widać, nie posiada klawiatury numerycznej. To oczywiście obecny trend i większość użytkowników pewnie już się z nim dawno pogodziła. Mimo wszystko, jakaś część mnie nadal nie chce pogodzić się z tym, że wszystkie funkcje znane ze starszych telewizorów po prostu odchodzą w zapomnienie, pomimo że sam z nich nie korzystam. Podobnie jak w ubiegłym roku, system audio ponownie został opracowany i dostrojony we współpracy z firmą Bang & Olufsen. Patrząc wyłącznie na specyfikacje, można było spodziewać się dźwięku bardzo zbliżonego do C8K. Ponownie mam tutaj układ 622 o tej samej mocy oraz funkcję Beosonic. Mimo to C8L zagrał w naszych testach słyszalnie lepiej. Brzmienie wydaje się stabilniejsze, szczególnie w średnich tonach. Dzięki temu dialogi są czystsze i mniej agresywne. Jack 49, Jack Harper. Jack Harper, Tech 49. Hey! Nie wiem, czy wynika to ze zmian sprzętowych, czy po prostu z lepszego strojenia oprogramowania, ale efekt słychać.
Dlatego C8L otrzymał na naszej stronie minimalnie wyższą cenę za dźwięk. Oczywiście, nadal są to tylko głośniki wbudowane w telewizor. Grają dobrze jak na te kategorie sprzętu, ale jeśli ktoś chce wykorzystać w pełni możliwości C8L, dobry soundbar albo zestaw kina domowego zapewni zdecydowanie lepszy efekt przestrzenny. No dobrze, skoro na pierwszy rzut oka C8L wygląda niemal jak kopia ubiegłorocznego C8K, pojawia się najważniejsze pytanie. Czy TCL poprawił coś w kwestii jakości obrazu? Patrząc na specyfikacje i nasze pomiary, rzeczywiście widać kilka istotnych zmian. Przede wszystkim producent zastosował gęstszą siatkę podświetlenia mini-LED. W testowanej przez nas 65-calowej wersji C8L ma dokładnie 2040 stref lokalnego wygaszania, czyli ponad 20% więcej niż poprzednik. Taka zmiana powinna pozwolić precyzyjniej oddzielać jasne i ciemne elementy obrazu, a także skutecznie ograniczać efekt halo. W większych wariantach liczba stref rośnie mniej więcej wraz z powierzchnią ekranu, chociaż nie jest to wzrost w pełni proporcjonalny. Szczególnym przypadkiem jest tutaj wariant 55-calowy, który ma 1008 stref, a więc ich gęstość jest wyraźnie mniejsza niż w testowanej wersji 65-calowej. Sam rozmiar 55 cali jest natomiast nowością względem ubiegłorocznej serii C8K. Producent poszerzył ofertę, co się chwali. Linki zakupowe do wszystkich wariantów jak zwykle umieszczam w opisie filmu. Drugą istotną zmianą w testowanej wersji 65-calowej jest panel WHVA 2.0 Ultra. Nadal zapewnia on wysoki kontrast natywny, charakterystyczny dla matryc VA, ale oferuje przy tym lepsze kąty widzenia niż typowe panele tego rodzaju. Oczywiście nadal nie jest to poziom ekranów IPS, a tym bardziej OLEDów. Mimo wszystko, kolory i kontrast nie degradują się tak mocno jak w wielu mini-LEDach wykorzystujących klasyczne matryce VA. Na papierze wygląda więc na to, że TCL poprawił kilka elementów, które mogą mieć realny wpływ na jakość obrazu. Pozostaje sprawdzić, czy rzeczywiście przekładać to na lepszą czerń, mniejszy efekt halo i dokładniejsze odwzorowanie jasnych detali. Dlatego jak zawsze postawiliśmy C8L obok profesjonalnego monitora referencyjnego BVM HX 3110, który prezentuje idealny studyjny obraz. Już w pierwszych scenach z filmu Sicario 2 widać, że TCL uspokoił pracę lokalnego wygaszania. W trudnych ujęciach, takich jak scena z kokpitu helikoptera, efekt halo jest naprawdę niewielki. A właśnie w takich momentach wiele telewizorów mini-LED zaczyna zdradzać swoje ograniczenia. Tutaj jasne elementy nie rozlewają się zauważalnie na ciemne tło. Dzięki temu obraz zachowuje bardzo dobry kontrast. Dobrze wyglądają również filmowe kaszety. Pozostają głębokie i nie wpadają w charakterystyczny granatowy odcień. Oczywiście nie oznacza to, że TCL znalazł sposób na ominięcie wszystkich ograniczeń technologii LCD z lokalnym wygaszaniem. Po prostu wybrał konkretny sposób jego działania. C8L został dostrojony tak, żeby za wszelką cenę utrzymać możliwie głęboką czerń i ograniczyć poświatę wokół jasnych obiektów. Ceną za takie podejście jest słabsza widoczność najciemniejszych detali. Natomiast tu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie zlewają się one całkowicie w czerń, nawet jeśli nagranie daje takie wrażenie. Te detale widać na żywo, aczkolwiek są naprawdę ekstremalnie ciemne. Da się także zauważyć przygaszanie niewielkich źródeł światła otoczonych dużą powierzchnią czerni. Dobrze pokazuje to m.in. światło w scenie z helikopterem. Zmierzyliśmy tam jasność na poziomie 405 nitów, choć w jaśniejszych scenach ten sam telewizor potrafi przekroczyć 1600 nitów. C8L nie jest więc w ogóle ciemnym telewizorem. To algorytm lokalnego wygaszania ogranicza jasność małych elementów, kiedy uznaje, że ważniejsze jest utrzymanie głębokiej czerni i ukrycie efektu halo. Z punktu widzenia wierności obrazu nie jest to rozwiązanie idealne, ale podejrzewam, że wielu osobom będzie się zwyczajnie podobać. Szczególnie tym, którzy są bardzo wyczuleni na efekt halo i wolą nieco ciemniejszy obraz niż jasne poświaty wokół obiektów. Drugim filarem dobrego obrazu zaraz obok czerni i kontrastu jest oczywiście jasność ekranu. I tym parametrem TCL chwali się w tym roku najbardziej. Producent deklaruje 3000 nitów dla wersji 55-calowej oraz od 5 do 6000 nitów w wariantach od 65 cali wzwyż. Trzeba przyznać, że na niewielkiej planszy testowej nasze pomiary właściwie to potwierdziły. Nasz 65-calowy egzemplarz, który co ważne, otrzymaliśmy od naszego klienta, a nie od producenta, osiągnął około 4500 nitów. To wręcz fenomenalny wynik. W syntetycznych warunkach C8L potrafi być jaśniejszy od profesjonalnego monitora referencyjnego. Tylko że plansze testowe są świetne do pomiarów, ale znacząco odbiegają od codziennych treści. Dlatego znacznie ważniejsze jest to, jak ekran zachowuje się w prawdziwych scenach, bo to właśnie na nich opieramy ocenę HDR na naszej stronie. W korzystnych ujęciach C8L osiąga od 1400 do 1700 nitów. W trudnych, ciemnych scenach, gdzie lokalne wygaszanie mocno walczy o utrzymanie głębokiej czerni, wartość ta potrafi jednak spadać do około 400-700 nitów. Czy to zły rezultat? Moim zdaniem zdecydowanie nie. Są to bardzo dobre wyniki. Po prostu materiały marketingowe trochę za wiele obiecują. Niższa jasność efektów nie oznacza też, że C8L wyświetla filmy zbyt ciemno. W praktyce bardzo często jest dokładnie odwrotnie. I tu trzeba rozgraniczyć to, co dzieje się w takich mega mrocznych ujęciach, od tego, co widzimy na wszystkich pozostałych kadrach.
W tym pierwszym scenariuszu faktycznie obraz potrafi być przytłumiony dla zachowania lepszej czerni, jak powiedziałem już w poprzedniej części wideo. We wszystkich innych przypadkach widać jednak, że TCL zdecydował się na dość agresywne, efektowne dostrojenie obrazu. Telewizor sztucznie wzmacnia światła, rozjaśnia ich otoczenie i podbija ogólną dynamikę scen ponad to, co znajduje się w materiale źródłowym. Doskonale widać to w Blade Runnerze. Ten film z założenia nie wykorzystuje wielu intensywnych efektów HDR. Większość obrazu pozostaje stosunkowo mdła, a najmocniejsze światła są używane bardzo oszczędnie. Taki był zamysł twórców i właśnie w ten sposób film prezentuje się na monitorze referencyjnym. C8L interpretuje go jednak po swojemu. Światła są znacznie mocniej podbite, rozjaśnia się również ich otoczenie, a cały obraz staje się bardziej kontrastowy i widowiskowy. Na pierwszy rzut oka może to robić bardzo dobre wrażenie. Sceny wydają się bardziej przestrzenne, a efekty świetlne są mocniejsze. Tylko że z punktu widzenia wierności obrazu jest to poważne odstępstwo. C8L nie odtwarza wówczas materiału zgodnie z zamysłem twórców, lecz wyraźnie go upiększa. I tutaj każdy musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czego właściwie oczekuje od telewizora. Jeżeli zależy Ci przede wszystkim na efektownym obrazie, taki sposób działania może się zwyczajnie podobać. Jeżeli natomiast szukasz możliwie wiernego odwzorowania materiału źródłowego, to ta filozofia działania nie jest idealna. Podobne zachowanie widać w materiałach przygotowanych z myślą o znacznie wyższej jasności. C8L ponownie rozjaśnia obraz i wzmacnia światła, ale to w większości scen nie oznacza automatycznie utraty zawartych w nich szczegółów. Fizycznego zapasu mocy ma tak dużo, że zwyczajnie potrafi jednocześnie mocno rozjaśnić obraz i zachować informacje w jasnych partiach. Ograniczenia pojawiają się dopiero w naprawdę ekstremalnych ujęciach. Dobrym przykładem jest podwodna scena z filmu Batman vs Superman, w której sygnał źródłowy dochodzi do około 3000 nitów. W porównaniu z monitorem referencyjnym na C8L widać tam nieco mniej szczegółów w najjaśniejszych partiach obrazu. Nie wynika to jednak z ogólnie złego mapowania całego filmu, lecz z tego, że w tej konkretnej scenie telewizor zbliża się już do granic swoich rzeczywistych możliwości. Teoretycznie w takich sytuacjach mogłoby pomóc dynamiczne mapowanie tonów. W C8L celowo go jednak nie używamy, ponieważ jeszcze mocniej podbija jasność i dodatkowo zwiększa różnicę względem obrazu referencyjnego. Telewizor obsługuje oczywiście Dolby Vision i HDR10+, ale nie zmienia to jego podstawowego charakteru. To nadal telewizor bardziej nastawiony na efektywność niż bezwzględną wierność. TCL zapowiedział również obsługę Dolby Vision 2 w tegorocznych modelach, jednak na razie brakuje materiałów konsumenckich, które pozwoliłyby w praktyce ocenić rzetelnie ten materiał. Podsumowując, C8L ma ogromny potencjał jasności i w większości materiałów HDR nie brakuje mu mocy. Elementem do dyskusji jest przede wszystkim sposób, w jaki interpretuje materiał. Telewizor regularnie wzmacnia światła i rozjaśnia otaczający je obraz, tworząc efekt znacznie bardziej widowiskowy niż zakładali twórcy. Wielu widzom prawdopodobnie bardzo się to spodoba. Obraz jest jasny, dynamiczny i natychmiast przyciąga uwagę. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że odchodzi to od wiernego zachowania zamysłu reżysera. Paradoksalnie, najbardziej bezproblemowo C8L wykorzystuje swoją ogromną jasność w materiałach SDR, czyli chociażby podczas oglądania telewizji, YouTube'a czy starszych filmów. Nadal korzysta wtedy z lokalnego wygaszania, ale nie musi wykonywać tak wymagającego mapowania tonów jak w materiałach HDR. W naszym teście jasności SDR telewizor osiągnął średnio około 1650-1700 nitów. Trzeba jedynie pamiętać, że nie jest to jasność całego ekranu. Na pełnoekranowej białej planszy wynik spada do około 600 nitów. To nadal znakomita wartość, dzięki której C8L świetnie sprawdzi się w jasnym salonie. Jest kilkukrotnie większa od typowego OLED-a w tym budżecie, jak widać na tym porównaniu. Jedynym kompromisem pozostaje błyszcząca powłoka ekranu. Telewizor przeciętnie tłumi odbicia, więc jeżeli naprzeciwko mamy duże okno, będzie ono widoczne. Ogromna jasność w dużym stopniu to rekompensuje, ale liczyłem na trochę lepszą powłokę. Jej plusem jest zaś to, że zachowuje dużą soczystość barw, nawet gdy pada na nią bezpośrednio słońce. W tym roku niemal wszyscy producenci próbują nas przekonać, że przyszłość najlepszych telewizorów LCD należy do podświetlenia RGB Mini LED. TCL również ma w swojej ofercie tę technologię, ale nie uczynił z niej jedynego kierunku rozwoju. W tegorocznych modelach C7L i C8L producent postawił na SQD, czyli nową generację kropek kwantowych Super Quantum Dot. Jak pokazały nasze pomiary, również wykonane na realnych scenach, jest to nawet lepsze rozwiązanie. C8L reprodukuje 97% palety DCI-P3 i aż 90% znacznie szerszej przestrzeni BT2020. Co więcej, kolory zachowują wysokie nasycenie również w złożonych scenach filmowych i nie spadają wyraźnie przy niższych jasnościach. Nie oznacza to oczywiście, że obie technologie zachowują się identycznie w każdym aspekcie. RGB Mini LED może mieć inne zalety związane chociażby z kątami widzenia. Same pomiary gamutu pokazują jednak jasno, że napis RGB Mini LED nie gwarantuje automatycznie szerszej palety ani lepszego obrazu. Liczy się przede wszystkim jakość konkretnej implementacji, a system SQD w C8L radzi sobie pod tym względem znakomicie. Jedną rzeczą są jednak możliwości samego panelu, a drugą to, jak telewizor został zestrojony fabrycznie.
Balans bieli i dokładność kolorów mogą się trochę różnić pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami tej samej serii. Nie oznacza to jednak, że cała charakterystyka obrazu jest przypadkowa. Sposób działania algorytmów, np. omówiona wcześniej tendencja do podbijania jasności, są już cechami charakterystycznymi tego modelu. Natomiast rzeczy takie jak balans bieli zależą od konkretnego egzemplarza. W tym, który się nam trafił, brakowało przede wszystkim niebieskiego, co nadawało zbyt ciepłej, delikatnie sepiowej tonacji. Na szczęście C8L oferuje rozbudowane narzędzie regulacji i przy użyciu sprzętu dało się te niedoskonałości skorygować. Po kalibracji balans bieli został wyrównany, a błędy color checker regularnie spadały poniżej delta E2, czyli progu, poniżej którego różnice są już praktycznie niezauważalne dla ludzkiego oka. Kolory prezentują się wtedy bardzo dobrze i trudno mieć do telewizora większe zastrzeżenia. Pozostaje jednak kwestia charakterystyki jasności, którą widać na wykresie zwanym EOTF od Electro Optical Transfer Function. Nawet jeśli ustawimy ją sensownie na planszach testowych, to w rzeczywistych scenach filmowych i tak algorytm telewizora będzie ją podbijał ponad poziom referencyjny. Wracamy więc do zachowania, które wcześniej pokazywaliśmy podczas porównania z monitorem referencyjnym. Kalibracja pozwala bardzo dobrze ustawić balans bieli oraz współrzędne kolorów, ale nie jest w stanie całkowicie wyłączyć systemowego upiększania obrazu przez TCL. Trzy najważniejsze elementy jakości obrazu mamy już za sobą i jak sami widzicie, różnice względem ubiegłorocznego C8K nie są tutaj aż tak duże, jak mogłoby sugerować wyraźnie wyższa ocena na naszej stronie. C8L pokazuje wprawdzie trochę bardziej nasycone kolory, ale dziś w filmach i serialach trudno wykorzystać pełnię możliwości tak szerokiej palety barw. W czerni oraz HDR-ze również nie wydarzyła się duża rewolucja. Skąd więc ta wyższa nota? Składa się na nią kilka zmian, m.in. szybsze działanie systemu, 4 porty HDMI 2.1 i trochę lepszy dźwięk. Największą różnicę znajdziemy jednak tam, gdzie telewizory TCL przez lata wypadały raczej przeciętnie, czyli w cyfrowej obróbce obrazu. C8L korzysta z nowego procesora Mediateka, znanego jako Pentonic 800. Co istotne, jest to obecnie najniższy model w ofercie TCL-a wyposażony w tę platformę. I tym razem nie jest to tylko kolejna nudna nazwa ze specyfikacji, albo pretekst do dorzucenia kilku nikomu niepotrzebnych funkcji AI. Możliwości tego procesora rzeczywiście widać podczas codziennego oglądania. Upscaling, czyli podnoszenie rozdzielczości do 4K, stoi na dobrym poziomie. Nie robiłbym jednak z tego większej sensacji. Różnice w skalowaniu obrazu pomiędzy dobrymi telewizorami są dziś zazwyczaj niewielkie, zwłaszcza kiedy oglądamy ekran z odległości 2-3 metrów. Znacznie ważniejsze jest to, jak procesor radzi sobie z konkretnymi problemami mocno skompresowanych materiałów. Mam tu na myśli przede wszystkim słabe przejścia tonalne w kanałach telewizyjnych czy filmach z internetu. W tym obszarze C8L wypada zdecydowanie lepiej od poprzednika. Funkcja o nazwie stopniowe wygładzanie w końcu działa tak jak powinna. Potrafi skutecznie ograniczyć posteryzację, czyli widoczne pasy i brzydkie przejścia między odcieniami, które pojawiają się zamiast płynnych gradientów. Co ważne, telewizor nie próbuje przy tym na siłę wygładzać całego obrazu. Nie usuwa nadmiernie drobnych szczegółów i nie generuje wielu nowych artefaktów. Po prostu lepiej sprząta problemy, które znajdują się już w samym materiale. To właśnie w tym obszarze widać największą przewagę C8L nad C8K. Procesor Pentonic 800 zmienia jednak nie tylko obróbkę filmów. Nowa platforma pozwoliła również zastosować 4 pełne porty HDMI 2.1 o przepustowości 48 gigabitów na sekundę i rozbudować możliwości telewizora dla graczy. Skoro już o tym mowa, sprawdźmy jak C8L radzi sobie z konsolami. Jeśli chodzi o granie, C8L ma właściwie wszystko, czego oczekiwałbym od telewizora bardzo wysokiej klasy. Jest FreeSync dla konsol i kart AMD, jest też G-Sync dla komputerów z kartami NVIDIA. Niezależnie więc od tego, na czym gramy, telewizor potrafi zsynchronizować obraz ze zmienną liczbą klatek i ograniczyć rozrywanie obrazu albo jego irytujące szarpanie. Po uruchomieniu konsoli albo komputera C8L automatycznie wykrywa źródło i przełącza się w tryb gry. Input lag jest wtedy bardzo niski. Przy 120 Hz schodzi poniżej 10 ms, a przy 60 Hz utrzymuje się w okolicach 15 ms. Krótko mówiąc, reakcja na kontroler jest natychmiastowa i trudno byłoby oczekiwać tutaj czegoś więcej. Dobrze wypada również granie w Dolby Vision na Xboxie. Opóźnienie nadal pozostaje niewielkie, co nie zawsze jest takie oczywiste, bo jeszcze niedawno sporo telewizorów właśnie w tym trybie zaczynało mieć problemy. Na źródłach oferujących zwykły format HDR10 wszystko działa poprawnie. HGIG zachowuje się tak jak powinno. Trzeba tylko rozsądnie przeprowadzić konfigurację HDR na konsoli. Przy tym nie zdziwcie się, jeśli szachownica będzie ginęła szybciej niż można by się spodziewać. To kwestia podbitej krzywej jasności i tak ma zostać. Świetnie rozwiązano też Game Bar. Funkcjonalnie nie różni się on mocno od pasków znanych z telewizorów konkurencji, ale TCL pozwala zmienić jego wygląd na jeden z 3 motywów. Jest niebieski, kojarzący się z PlayStation, zielony w stylu Xboxa oraz czerwony przypominający kontrolery Nintendo. Niby drobiazg, ale cieszy oko.
Oczywiście wszystkie te funkcje dla graczy nie miałyby większego znaczenia, gdyby sama matryca nie radziła sobie z ruchem. Na szczęście pod tym względem C8L wypada całkiem dobrze. W rozdzielczości 4K ekran może pracować z odświeżaniem do 144 Hz, a po podłączeniu odpowiednio wydajnego komputera jesteśmy w stanie uzyskać nawet 288 Hz w rozdzielczości Full HD. Większość osób będzie jednak zainteresowana tym, jak telewizor zachowuje się przy 120 Hz, bo właśnie na tym poziomie kończą się możliwości obecnych konsol. I tutaj jest dobrze, chociaż nie idealnie. C8L korzysta z matrycy VA, więc lekkiego smużenia można było się spodziewać. Na jasnym tle nie jest ono szczególnie widoczne i obraz w ruchu wygląda całkiem czysto. Sytuacja zmienia się trochę w ciemniejszych scenach. Wolniejsze przejścia pomiędzy najciemniejszymi odcieniami zaczynają wtedy zostawiać za sobą delikatny ślad. Nie nazwałbym tego jednak poważnym problemem. Smużenie najbardziej rzuca się w oczy wtedy, gdy specjalnie zaczniemy go szukać w bardzo ciemnych fragmentach obrazu. Trzeba natomiast uczciwie powiedzieć, że pod względem szybkości reakcji pikseli nie jest to poziom telewizora OLED. C8L oferuje również klasyczny upłynniacz ruchu, który pozwala osobno regulować płynność materiałów filmowych i redukcję rozmycia. Nie będę ponownie dokładnie tłumaczyć działania tych suwaków, bo poświęciłem temu osobny materiał na naszym kanale. Dlatego zainteresowanych tam odsyłam. W skrócie, jeżeli nie chcemy charakterystycznego kinowego klatkowania, można delikatnie zwiększyć płynność. Nie przesadzałbym jednak z ustawieniami, bo przy wyższych wartościach szybko pojawia się efekt opery mydlanej i drobne błędy wokół poruszających się obiektów. Znacznie ciekawiej wypada funkcja BFI, czyli wstawienie czarnych klatek pomiędzy właściwe obrazy. Zazwyczaj mocno obniża ona jasność, przez co w wielu telewizorach jest mało użyteczna. Tutaj spadek luminacji jest zaskakująco niewielki, a ruch staje się zauważalnie ostrzejszy. Jak zwykle pojawiają się przy tym podwójne kontury, ale z normalnej odległości oglądania sportu nie są one szczególnie dokuczliwe. Dlatego warto samemu poeksperymentować. Przy szybkich transmisjach, zwłaszcza meczach piłki nożnej, ta funkcja może dać naprawdę fajny efekt. Czas na podsumowanie. TCL C8L jest wyraźnie lepszym telewizorem od ubiegłorocznego C8K, choć nie wynika to z ogromnego skoku jasności czy rewolucji w jakości filmów 4K. Największy progres widać tam, gdzie TCL do tej pory radził sobie najsłabiej, czyli podczas codziennego oglądania materiałów gorszej jakości. Nowy procesor znacznie lepiej radzi sobie z mocno skompresowaną telewizją czy filmami z internetu. System operacyjny działa szybciej i sprawniej. C8L jest dzięki temu po prostu bardziej dopracowanym i uniwersalnym telewizorem. Jeżeli dziś stoisz przed wyborem między C8K a C8L, zdecydowanie warto sięgnąć po nowszy model. Jeżeli jednak masz już w domu C8K, różnice też nie są na tyle duże, żeby od razu myśleć o jego wymianie. Największą siłą C8L pozostaje jego uniwersalność. To telewizor, który sprawdzi się nie tylko podczas seansów wieczornych, ale również w mocno oświetlonym salonie, przy oglądaniu sportu, zwykłej telewizji czy YouTube'a przez cały dzień. Bardzo wysoka jasność daje mu tutaj wyraźną przewagę nad OLEDami, a właśnie po to ludzie często wybierają ekrany mini LED. Szczególnie widać ją w codziennym oglądaniu w jasnym pomieszczeniu, gdzie jest kilkukrotnie wyższa. Nadal mam jednak zastrzeżenia do sposobu, w jaki TCL zarządza lokalnym wygaszaniem. Telewizor czasami za mocno pilnuje głębokiej czerni kosztem detali w ciemnych partiach obrazu. Z drugiej strony bywa zbyt jasny w niektórych elementach, przez co traci zgodność z materiałem źródłowym. Nie będzie więc idealnym wyborem dla osób, które oczekują przede wszystkim maksymalnie wiernego i naturalnego obrazu. Z drugiej strony wielu widzom taki sposób prezentacji może podobać się bardziej. Obraz jest głęboki, kontrastowy i bardziej efektowny, nawet jeśli nie zawsze pozostaje w 100% zgodny z intencją twórców. TCL C8L nie jest więc rewolucją, ale skutecznie poprawia część tego, co w poprzedniku przeszkadzało najbardziej. Dzięki temu stał się jednym z najbardziej uniwersalnych mini-LEDów w swojej klasie i zasłużył na srebrną statuetkę Wybierz TV. Jego pełny test znajduje się już na naszej stronie, a linki zakupowe przypominam, że znajdują się w opisie tego filmu. Do zobaczenia!